Witajcie, z tej strony Panguj, a dzisiaj chciałem zacząć gameplaya ze starej gry Scotta, Cheaper & Sons. Już jakiś czas temu skończyłem Desolate Hope i obiecałem serię z tego tutaj, także cóż, najwyższa pora. Taka krótka wstępna historia przed zaczęciem odcinka. Ostatnio miałem jakoś tak mało chęci do nagrywania czegokolwiek w ogóle. Miałem zrobić maraton z The Twisted Ones, tak samo jak to zrobiłem z The Silver Eyes, ale się strasznie obijam, nie mogę się jakoś przełamać. Czytam jeden rozdział dziennie max. Na ten moment, jak nagrywam ten odcinek, to mam połowę gotowego drugiego odcinka The Twisted Ones. I cóż, jako że mi nie idzie, to postanowiłem się jakoś rozkręcić, zachęcić poprzez wzięcie czegoś prostszego, czyli tutaj gameplayu. Gameplaye są raczej prostsze do nagrania, nawet taka forma, jaką zaczynam w tym momencie, gdzie nagram grę osobno, a mówię osobno, trochę pomontuję to, żeby miało ręce i nogi, więc jest to generalnie więcej niż zwykle robię przy gameplayach, także ja sam jestem trochę podjarany całym tym tematem, a taka determinacja to by mi się przydała w nagrywaniu innych materiałów. Cheaper & Sons to właśnie cała ta niesławna gra Scotta, która zapoczątkowała Five Nights at Freddy's. Ktoś tam w jakiejś recenzji powiedział, że postacie Scotta wyglądają jak jakieś animatroniki. I cóż, Scott podłapał temat. Tak też z tego tutaj właśnie powstał FNAF. Ale póki co to dzisiaj skupmy się tylko o tą grę, tylko o Cheaper & Sons Lumber Co. Sam główny koncept gry jest super prosty. Zbieramy drewno, dostajemy plany, budujemy z surowców nowe maszyny, które dają nam więcej surowców, więcej drewna, innych materiałów itd. Używając naszej konewki możemy podlewać drzewa, dzięki czemu będą rosnąć szybciej. No, prosta gra, oryginalnie na telefon i bardziej polecam tamtą wersję, ale Scott wrzucił na Game Jolta wersję porta komputerowego. Czasami ta wersja może mieć swoje plusy, zwłaszcza kiedy masz mało ramu na telefonie i czasem ci surowce znikąd znikają, co mi się tam czasami zdarzało, ale sterowanie jest zdecydowanie wygodniejsze na telefonie, patrząc na to, że tutaj bardzo mało możemy korzystać z klawiatury, poruszamy się głównie myszką, klikając w te strzałki po lewej, ale w minigierkach możemy używać klawiatury. Tak więc wszystko tutaj zależy od tak zwanych bobrzych punktów, doświadczenie w tej grze. Nasz główny bohater, Bubr Taik, bo sam tytułowy Cheaper to jego ojciec, dostaje akr ziemi, na której może sadzić drzewa, a z zebranych materiałów może tworzyć różne przedmioty, takie jak bardzo podstawowe Cheaper boty. Za zbudowanie każdego przedmiotu dostaje konkretną ilość bobrzych punktów, które, jeśli zbierze odpowiednią ilość, pozwalają mu zakończyć ten dzień, zacząć następny. Cheaper pogada z nim chwilę, da nam nowe plany, nowy akr, pola do sadzenia drzew, przejdziemy noc i zacznie się nowy dzień. Z drzewami to jest taka dosyć ciekawa sprawa, bo poza normalnym drewnem, które dają, większe drzewa mogą sadzić rzadkie drewno, a takie ogromne, już trochę starawe, mogą dać takie, dosłownie tłumacząc, skamieniałe drewno, petrified wood. Do tego jeszcze nam daleko, ale tak, jest coś takiego możliwe. W całej lokacji znajduje się cała masa różnorodnych postaci, więc tak na szybko mówię sobie wszystkie po kolei. Pierwszym jest oczywiście sam Cheaper, ojciec Taika. Uważajcie tylko na niego, bo sadzi czarnym humorem na lewo i prawo, a w późniejszych dniach pojawia się na jego temat parę plot twistów. Potem reszta postaci znajduje się po lewej od naszego domu. Pierwsza z kolei jest Mewa. Mewa z jednej strony może zabrać nas na wycieczkę na morze, w której sobie dostaniemy, a z drugiej ma dla nas minigierkę, którą po przejściu da nam bardzo ważny power-up, możliwość wywołania znikąd burzy, która nam bardzo przyspiesza wzrost drzew. W tej samej lokacji znajduje się dosyć słaby most, który może się od czasu do czasu złamać, a my wpadniemy na małą plażę, na której znajdziemy kraba, grzyba, kałamarnicę i rybę. Każdy z czwórki może nam coś dać, podczas gdy raz na jakiś czas grzyb może nam dać minigierkę, w której będziemy mogli zdobyć nawóz, bardzo przyspieszający porast drzew, na które lejemy wodą z naszej konewki. Idąc dalej możemy natrafić na włas, który zaprowadzi nas pod wodę, gdzie będziemy mogli usłyszeć rozmowę dwóch wielorybów, cały czas wrzucających żarty o wadze. Możemy od nich dostać jakieś przedmioty, głównie morskie, jak można się domyśleć, i oni też mają swoją minigierkę polegającą na walkę w łodzi podwodnej z wielką meduzą. Tutaj dostajemy zielone nasionka, które nam pozwalają zasadzić dużą ilość zielonych drzew jednocześnie. Zwykle jest to randomowy i w większości przypadków dostajemy zwykłe drzewa z małą, drobną szansą na zielone i czerwone. Dalej znajdujemy obóz termitów, których to Cheaper jest przeogromnym wrogiem. Często powtarza o krwawych walkach z termitami, bombardowaniu ich itd. My jednak możemy połączyć siły z termitami, żebyśmy mogli pomagać sobie nawzajem ze wszystkim i była między nimi przyjazna atmosfera.
Jego pierwszym zadaniem jest przyniesienie mu gałęzi do jedzenia, jak to termity, lubią drewno. Termit czasem daje nam minigierkę, w której musimy znaleźć w labiryncie kryształ. Jeśli nam się uda, dostajemy czerwoną sadzonkę, która działa tak samo jak poprzednie zielona. Następny w kolejce jest drzewo z maską, przy którym bardzo często możemy zauważyć pętlę. Jeżeli na nią wejdziemy, zaciągnie nas ona na górę, gdzie dostaniemy propozycję handlu. I póki będziemy się zgadzać, nie robią nam problemu i będziemy mogli dalej z nimi handlować, ale potem nas po prostu zrzucą i na tym się skończy. I generalnie zbliżamy się już do końca, gdzie znajdujemy dwie żaby. Są one generalnie dla nas miłe z uwagi na Chippera. Lubię Chippera, mają z nim dobre wspomnienia, kontakty. Bardzo go szanują. Więc chcą, żebyśmy tak samo jak ojciec ciągnęli całą firmę, dają nam różne rzeczy. Tutaj jest też minigierka, która nazywa się Frog Quest. Jest to szczerze najtrudniejsza minigierka, jaką można sobie wyobrazić. Gra nie tłumaczy ci co i jak, ale po prostu mówi: nikt nie rozumie Frog Questa, jeżeli popełnisz jakiś błąd. Więc trzeba przechodzić ją kilkadziesiąt razy, rozumieć o co chodzi w tych błędach, które wykonałeś. No i generalnie komuś się udało. Dosłownie miesiące czy lata po wyjściu gry. Więc trochę to zajęło. Ostatni na drodze to cmentarzysko starych robotów, w którym możemy pogadać sobie z sową. Ma ona dla nas sklep, w którym możemy kupić różne fajne rzeczy za specjalną walutę. Można ją kupić w wersji telefonowej, jeśli dobrze pamiętam, ale jest też sposób, żeby ją zdobywać w grze. Tylko nie pamiętam, jak to konkretnie działało, jak na ten moment. Cóż, dojdziemy do tego jeszcze. Chipper & Sons to gra, która generalnie pochodzi z czasów, kiedy Scott miał mało hajzów, także tak, to była taka dodatkowa, prosta, bezproblemowa forma zakupów w grze. To nie jest tak, że zapłacenie jakoś tam bardzo zmieniało ci grę, było jakoś wymagane czy coś. Nie, ja sam osobiście przeszedłem grę bez żadnego płacenia, więc bez żadnych problemów. Generalnie Chipper & Sons ma w sobie jakąś ukrytą fabułę, ale zdaje mi się, że nie jest ona jakoś bardzo głęboka czy ważna. Jest warta, żeby o niej wspomnieć, ale nie będę jakoś tego strasznie wygrzebywał. W następnych odcinkach powiemy sobie jeszcze co i jak z nią, więc mam nadzieję, że trafimy też na jakieś ciekawe easter eggi, bo ich tutaj trochę jest i warto na nie zwrócić uwagę. Tymczasem tak na koniec dzisiejszego odcinka dodam też, jak wygląda sprawa ze mną, bo jak mówiłem, ostatnio mam mniejszą determinację do nagrywania czegokolwiek, dlatego też powoli idzie cała ta seria z The Twisted Ones. Mam w planach też zrobić niedługo jakieś krótkie wyjaśnienie The Freddy Files, odcinek z The Joy of Creation, ale wszystko pomiędzy jakimiś normalnymi, bazowymi odcinkami, teoriami, informacjami z Five Nights at Freddy's. Mam masę materiału do zrobienia, tylko po prostu ostatnio nie mam siły, żeby cokolwiek ruszyć. Mam nadzieję, że ten gameplay z Chipper & Sons ułatwi mi to trochę sytuację, także tak wygląda sytuacja. Szczerze, zdaje mi się, że to wszystko na dzisiejszy odcinek. Nie wiem, co więcej miałbym dodać, wyjaśnię jakieś bazowe informacje na temat Chipper & Sons. Mam nadzieję, że seria was zainteresuje, mnie samemu. Chipper & Sons się dosyć podoba. Kiedy grałem to pierwszy raz na telefonie, to było bardzo fajne. Gra ma potencjał i bardzo chętnie zrobię z tego trochę więcej materiału. Także tak. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jakoś sensownie uda mi się to wszystko zorganizować, bo nagrałem półgodzinny gameplay. Więc tak, w tej chwili leci 9 minuta dźwięku, a pół godziny gameplayu, więc to sobie będę musiał jakoś podzielić, albo będę musiał zostawić część. Tak czy tak będę musiał zostawić końcówkę odcinka jakby cichą, ale to sobie jakoś podzielę na kawałki. Muszę sobie przemyśleć, o czym będę w ogóle rozmawiał w drugim odcinku, bo dużo jest do powiedzenia. Dużo jest też czasu, bo ta gra jest dosyć czasochłonna, dużo zajmuje. Więc zobaczymy, jak to będzie. Póki co dopiero skończyłem nagrywać głos, więc się biorę, zaraz się wezmę za montowanie. Więc tak, generalnie to wszystko. Oglądajcie wszystko, polecam, żeby
przejrzeć cały odcinek, bo dużo jest tutaj takich ciekawych, śmiesznych tekstów, które rzucają postacie w grze. Sam tam zamierzam wszystkie te teksty poprzetłumaczyć na język polski podczas przygotowania odcinka, więc jak mówię, zapraszam do sprawdzenia wszystkiego, zapraszam też do zagrania w grę osobiście, bo naprawdę nie ma czego żałować, według mnie przynajmniej. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!